Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żar Pan Żur. Jest upał, żar z nieba, większość z nim ochoty na gorący obiad, a Hiszpanie od setek lat mają na to prostą odpowiedź. Gazpacho, chłodnik, który nie gasi głód, a także świetnie nawadnia i jest pełen elektrolitów. Dzisiaj pokażę wam przepis, który wychodzi idealnie. Idziemy! Na początku pokażę wam, co będziecie potrzebować, a będą to dojrzałe tomaty, ogórek, jabłko albo arbuz, czerwona papryka, ocet sherry albo winny, pieprz, sól, oliwa z oliwek, cebula i oczywiście czol. Jak to w Hiszpanii, nie może zabraknąć też białego pieczywa. Z tomatów musimy wyciąć te rozszpatułki. Ja to robię tak, że przecinam pomidora pod ukosem, ciach, szpatułka wycięto. No i reszta kroimy na takie mniejsze kawałki. Pamiętajcie, żeby pomidory były bardzo dojrzałe. Bierzemy się teraz za ogóra, będziemy potrzebować go połowa. Mój jest troszkę krótki, także zrobiłem ten kąsek troszkę dłuższy. Mimo że jest bio, obieramy go ze skórki, żeby nie zmienił koloru i oczywiście smaku. Ogórek podobnie jak tomaty tniemy teraz na takie mniejsze kąski. A tak do przypomnienia, szczegółowo lista składników macie na dole w opisie pod filmem. Bierzemy się teraz za pani papryka, nacinamy ją tak, żeby wykręcić ją razem z gniazdem nasiennym. Dupka możemy odkroć, tych tajli nie wywalamy, będą jeszcze potrzebne, potem wam pokażę do czego. Oczyszczoną paprykę krojemy teraz na kąski wielkości ogórka. Doda nam ona nie ino koloru i smaku, ale też witaminy C, bo nie wiem czy wszyscy wiedzą, w papryce jest więcej witaminy C niż w cytrynie. Teraz zdradzam wam mój sekret. Ja do gazpacho dodaję kawałek arbuza. Możecie zastąpić go oczywiście połową jabłka, no ale jak to z jabłkiem bywa, ktoś może mieć alergię, także dodacie arbuz i nie będziecie się musieli niczego obawiać. Do gazpacho dodaje się oczywiście też cebuli. Ja tu mam dwie takie małe, możecie wziąć jedna średnio. Krojemy ją w takie większe kąski. No i czego nie może zabraknąć? Czol. Ja tu mam świeży ząbek. Obieram go ze skórki, bo nie idzie jej nazwać jeszcze łupiną. Rozgniatamy go, wrzucamy do talerza i gazpacho prawie gotowe. Wszystkie przygotowane składniki przesypujemy teraz do miksera. Dodajemy 50 dobrej jakości oliwy z oliwek. Pamiętajcie, dobre półprodukty to dobry produkt końcowy. Dolewamy jedna łyżka octu sherry. Jak nie macie takiego octu, możecie go zastąpić białym winnym. Całość musimy teraz posolić, ale nie przesadzić. Pamiętajcie, że dosolić idzie zawsze. Dodajemy pieprzu. Jedna łyżka brązowego cukru. Zamykamy teraz całość. Ups, chyba odwrotnie. O, teraz pasuje. I miksujemy na najwyższych obrotach przez 1 minuta. A tak nasze gazpacho prezentuje się po 1 minucie miksowania. Warto teraz je przyprawić. Także sprawdzamy smak. Jest idealnie. Zawsze idzie doprawić je jeszcze na talerzu. Żeby zupa była bardziej kremowo, aksamitno, dodajemy 2 kromki bagietki, miksujemy na pełnych obrotach 30 sekund i odstawiamy do lodówki przynajmniej na 3 godziny. Reszta bagietki skrapiamy oliwą z oliwek, przysmażamy na patelni albo na grillu. No i teraz wam zdradzę, co będziemy robić z naszych resztek papryki. Papryka krojemy teraz w takie poski, potem na takie mniejsze kawałki. Będziemy używać ich do posypania naszej zupy, jako topping na górę. No i wreszcie przyszedł czas serwowania. Powiem wam, że takie gazpacho to naturalny sposób na nawodnienie organizmu
ma dużo potasu, witaminy C, no i też likopenu z pomidorów. Dzięki oliwie z oliwek. Dzięki oliwie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są oczywiście lepiej przyswajalne. Jak szukacie czegoś lekkiego, zdrowego, naprawdę orzeźwiającego na lato, to te gazpacho bardzo trudno przebić. Dajcie znać w komentarzu, czy jedliście już taką hiszpańską zupę, czy to będzie wasz pierwszy raz, czy może robicie inną. Jak wam się podobało, proszę o subskrypcja, palec w górę, załączcie sobie dzwoneczek i do następnego dania.